tym odcinku opowiem Wam o konfliktach, nieporozumieniach i sporach, czyli ważnej części naszego życia. Do konfliktu dochodzi wówczas, kiedy mamy różne strategie zaspokojenia ważnych dla nas potrzeb. W podejściu klasycznym najczęściej staramy się uniknąć konfliktu. Mówimy, że nie trzeba się kłócić, że należy się zgodzić na to, co proponuje druga strona. Więc albo unikamy konfliktu, udając, że nic się nie dzieje, albo kiedy tych emocji jest bardzo, bardzo dużo, dochodzi do eskalacji konfliktu. Wówczas jesteśmy w stanie wykrzyczeć wszystko to, co się wydarzyło na 10 lat wstecz. Wiemy, do czego to prowadzi. Do rozluźnienia relacji. Takie niewypowiedziane konflikty albo wręcz eskalacja konfliktu potrafi nawet zburzyć dobry związek. W podejściu NVC dbamy głównie o kontakt i o relacje. Na czym polega koncentracja na potrzebach? Opowiem Wam na krótkim przykładzie. Chociażby wyjazdu na wakacje, kiedy para planuje urlop i zastanawiają się, czy pojechać nad morze, czy w góry. Bywa tak, że potrafimy naprawdę mocno pokłócić się o końcową destynację. Czy musi to tak wyglądać? Nie, właśnie podejście NVC proponuje nam zupełnie inne rozwiązanie. Bo gdy przyjrzymy się obu stronom, partnerowi, który chce pojechać w góry i temu, jakie stoją potrzeby za tym wyjazdem, to usłyszymy, że zależy mu na tym, żeby zmienić otoczenie, zmienić klimat i żeby odpocząć. Być może chce zażyć trochę ruchu. I kiedy usłyszymy od partnerki, która mówi, że chce pojechać nad morze, również możemy usłyszeć, że chce zmienić klimat, chce trochę odpocząć i być może trochę się poruszać. Potrzebami, które stoją za każdą z tych opcji, jest potrzeba odpoczynku, potrzeba ruchu i potrzeba zmiany. Strategią w tym momencie jest wyjazd albo w góry, albo nad morze. I to jest właśnie to podłoże konfliktu. W NVC zmieniamy zupełnie dynamikę rozmowy, bo koncentrując się na potrzebach, znacznie opadają emocje. Jesteśmy w stanie usłyszeć siebie nawzajem, zaciekawić tym, co druga osoba ma do powiedzenia. Przestajemy postrzegać ją jako rywala. Budujemy relacje i kontakt między sobą. Dzięki temu nabieramy zaufania do rozmowy, nawet w trudnych sytuacjach. Zapraszam Was do krótkiego podsumowania tego, czym jest rozwiązywanie konfliktów w nurcie porozumienia bez przemocy. Konflikty w podejściu NVC. Konflikty są stałą częścią życia. Pojawiają się w momencie ścierania się różnic w myśleniu, przekonaniach i działaniu. Podejście do konfliktu jako do informacji zwrotnej pomaga w jego rozwiązaniu. Możemy wówczas z ciekawością zastanowić się nad tym, co nie działa. W porozumieniu bez przemocy uważamy, że najważniejszą rzeczą w sytuacji konfliktowej jest nawiązanie kontaktu z drugą osobą. Empatia, kontakt z uczuciami, koncentracja na potrzebach pozwalają zmniejszyć dynamikę konfliktu. Strony widzą siebie nawzajem, pojawia się ciekawość i chęć zobaczenia perspektywy drugiej strony, a to, co ich poróżniło, postrzegają w kategoriach dylematu. Benefity takiego podejścia? Strony konfliktu słyszą siebie nawzajem, nabierają zaufania, wspólnie pracują nad rozwiązaniem problemu, budują relację opartą na wzajemnej trosce i szacunku. Jak zacząć? Zmień swoje nastawienie do konfliktu, bo za rzekomo groźnymi komunikatami stoją tylko ludzie o niezaspokojonych potrzebach i proszą nas, żebyśmy te potrzeby zaspokoili. Sytuacje konfliktowe z reguły wywołują w nas napięcie. Już samo wyobrażenie sobie jakiejś konfrontacji czy trudnego spotkania powoduje, że nasze ciało automatycznie się napina, a umysł zaczyna szaleć. Często pojawiają się bardzo nieprzyjemne scenariusze
tego, co może się wydarzyć. Widzimy osobę, z którą mamy się spotkać jako wroga i spodziewamy się bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. To wszystko powoduje, że jeszcze bardziej się napinamy i przeżywamy konflikt jako coś niezwykle trudnego. Trudno nam później w sytuacji konfliktowej zachować taką równowagę emocjonalną i często dobrać słowa takie, które osoba, z którą rozmawiamy, jest gotowa przyjąć i usłyszeć. Co zrobić, aby sobie pomóc, aby nie dać się wciągnąć w kołowrotek negatywnych myśli w sytuacji konfliktu. Z pomocą przychodzi praktyka uważności, dzięki której możemy powrócić z wędrówki w myślach do naszego bieżącego doświadczenia i uspokoić ciało i umysł. I taką praktykę uważności w sytuacji konfliktowej chciałam Wam teraz przedstawić. Będzie to praktyka uważnej pauzy. Kiedy zauważasz, że pojawiają się pierwsze sygnały napięcia i stresu, to przede wszystkim się zatrzymaj. Usiądź lub stań w wygodnej, stabilnej pozycji. I jeśli to możliwe, zamknij oczy. A teraz skieruj świadomość na swoje wewnętrzne doświadczenie i uznaj je takie, jakie ono jest. Możesz zadać sobie pytania na temat tego, czego doświadczasz w tej chwili. Zauważ, jakie myśli pojawiają się w Twoim umyśle. I na tyle, na ile potrafisz, uznaj te myśli jako zdarzenia w Twoim umyśle, a nie fakty. Zauważ, jakie uczucia się pojawiają. Zaobserwuj je i uznaj je jako stan Twoich emocji na ten moment. Nie staraj się sprawić, aby Twoje uczucia były inne, niż teraz je odbierasz. I zauważ, jakie pojawiają się wrażenia w Twoim ciele. Możesz szybko przeskanować ciało, tak aby wychwycić wszystkie napięcia i sztywności. Uznaj je, ale nie staraj się ich w jakikolwiek sposób zmienić. I teraz skieruj swoją uwagę na oddech. Poczuj oddech w swoim ciele. Możesz skupić się na obszarze brzucha i obserwować, jak brzuch przy wdechu nieco się rozszerza i opada przy wydechu. Podążaj za swoim oddechem w głąb ciała i na zewnątrz. Niech każdy oddech będzie dla Ciebie okazją do zakotwiczenia się w chwili obecnej. A jeśli Twoje myśli powędrują w inne miejsce, to łagodnie sprowadź uwagę z powrotem do oddechu. A teraz poszerz pole swojej uwagi, tak aby objęła poczucie Twojego ciała jako całości, pozycji ciała, wyrazu twarzy. Chodzi o takie odczucie, jakby całe Twoje ciało oddychało. Jeśli zauważysz jakikolwiek dyskomfort albo napięcie, to skieruj uwagę właśnie w to miejsce. Wyobraź sobie, że oddech może w nie wejść. W ten sposób pomagasz sobie badać te doznania i zaprzyjaźniasz się z nimi, zamiast starać się w jakikolwiek sposób je zmieniać. Jeśli zauważysz, że te doznania słabną, to powróć do świadomości tego, jak siedzisz, pozycji Twojego ciała i oddechu, który przepływa przez nie chwila po chwili. Zachęcam Cię do regularnej praktyki mindfulness. Ta praktyka może wspierać Cię w tym, aby być bardziej uważnym na co dzień.